Tworzenie nowego projektu QA-Craft. Górne menu Create QA-Craft Project to otwiera okienko, które daje nam obraz, jakiego typu issue type będą zawarte w naszym projekcie. Bug, test case, test suite, test plan story oraz jaki będzie workflow dla wszystkich issue type'ów, które zostaną tutaj utworzone. Najważniejsze do zdefiniowania nazwa, i jakiś klucz projektu unikalny. Po zatwierdzeniu zmian pojawia się nowy projekt QA-Craft, który jest w zasadzie standardowym projektem Jira z predefiniowanymi issue type składającymi się na strukturę QA-Craft, czyli tak naprawdę od tego momentu możemy zacząć tworzenie naszej struktury. W tej chwili na potrzeby testu stworzę kilka wymagań. I w tym momencie tworzymy ostatnie wymaganie, numer 5. Temu nadamy najniższy priorytet, tak żeby rozkład 5 priorytetów był przypisany każdemu z wymagań. Teraz jeżeli zajrzymy do naszego projektu, to widzimy, że jest utworzonych w nim 5 wymagań. To są tak naprawdę obiekty typu story. A w tym momencie możemy przystąpić do tworzenia struktury QA-Crafta. Jakichś przykładowych testów. Ta operacja związana z tworzeniem wymagań jest opcjonalna. W strukturze QA-Craftowej mogą być podpięte wymagania, ale nie muszą. No dobrze, zacznijmy w takim razie tworzenie od zera naszej struktury. Nadrzędnym obiektem całej struktury QA-Craft jest test plan. Tak naprawdę wystarczy podać jego summary, to jest jedyna obowiązkowa dana, która spowoduje, że test plan założy się prawidłowo. Oczywiście można temu konkretnemu issue nadać cechy typowe dla test planu, czyli dodać tutaj na przykład potrzebne załączniki, różnego rodzaju dokumentację. Można od razu powiązać to z innymi zagadnieniami w Jirze, można dodać description i tak dalej. Na potrzeby naszej prezentacji wystarczy nam summary. Po przejściu do test planu widzimy, że test plan jest pusty, nie zawiera w sobie żadnych danych, przed chwilą go utworzyliśmy, jednakże pewne elementy, które są charakterystyczne dla test planu, pewne sekcje na jego stronie już pojawiają się. Kolejnym punktem będzie utworzenie podrzędnego issue type dla test planu. Jest to test suite. Te utworzone test suite'y powinny pojawiać nam się tutaj w tej tabelce General Metrics. Aby utworzyć taką test suite, możemy to zrobić normalną opcją Create, a potem skojarzyć test suite z test planem. Można też stworzyć to w wygodniejszy sposób, użyć funkcjonalności Create Test Suite bezpośrednio z poziomu test planu. Otworzę nam to okienko do tworzenia test suite. Nazwę sobie ją jakoś przykładowo. Będzie test suite 1. Analogicznie jak w przypadku test planu, tak naprawdę jedynym wymaganym polem jest summary, czyli skrócona nazwa naszej test suite. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.
W tym momencie po odświeżeniu naszego test planu widać już pojawiającą się pierwszą test suite. W tej chwili może utworzymy sobie kolejne, tak żeby wypełnić ją trochę większą ilością test suite i przejdziemy do tworzenia przypadków testowych. Pojawiła się druga test suite, utworzymy jeszcze jedną. I po odświeżeniu widzimy, że nasz test plan składa się w tym momencie z test suite, 3 test suite. Tu widzę pewną niespójność związaną z nazewnictwem. Drobna korekta. W tej chwili już wszystkie test suite mamy utworzone. Możemy przejść do pierwszej test suite i zacząć tworzyć przypadki testowe. Test suite zbudowana jest podobnie jak test plan. Ma obiekt, który prezentuje metryki testów, tego co się dzieje od tej test suite w dół w strukturze. Tu jeszcze nie utworzyliśmy żadnych przypadków testowych, więc tabelki z metrykami są puste. Widać natomiast już pewnego rodzaju relacje pomiędzy obiektami. Widać z poziomu tej test suite, że należy ona do tego konkretnego test planu. Widać to w dwóch miejscach. Pole test plan w detailsach oraz QA-Craft Navigation, drzewko, które pokazuje nam, gdzie mniej więcej w naszej strukturze jesteśmy. Czyli po kolei jesteśmy w projekcie QA-Craft Presentation. W nim znajduje się test plan 001 i w tym test plan 001 jest ta test suite, którą w tej chwili widzimy na ekranie. Podobny przypadek jak przy tworzeniu test suite. Jeżeli chcemy z poziomu test suite utworzyć obiekt niżej w ich hierarchii, używamy przycisku Create Test Case i w tym momencie po podaniu nazwy tego test case'a określeniu jego priorytetu, przypisaniu konkretnej osobie, możliwości zdefiniowania środowiska testowego, na którym mają się zadziać testy, ustalenia ewentualnego wersji oprogramowania, którą testujemy. Tworzymy sobie taki konkretny przypadek testowy. Po odświeżeniu znajduje się w tabelce. Widać pierwszy przypadek testowy. Status draft nie jest jeszcze do nikogo przypisany, nie jest w żaden sposób wykonany, przed chwilą go utworzyliśmy. Na potrzeby testów utworzymy sobie kilka przypadków testowych, dodatkowych. Tworzymy ostatni przykładowy test case. W tym przypadku będzie 6. Odświeżamy widok naszego issue test suite. Widzimy listę przypadków testowych od 1 do 6. Teraz tak, to projektowanie przypadków testowych to był dopiero początek. Stworzyliśmy puste przypadki testowe. Tak naprawdę każdy z nich teraz powinien mieć jakąś zawartość w postaci chociażby kroków czy warunków początkowych potrzebnych do wykonania danego przypadku testowego i tak dalej. Aby utworzyć kroki naszego przypadku testowego, klikamy Edit Steps, dodajemy nowy krok i wpisujemy jakąś akcję potrzebną do wykonania.
Krótki opis. W input podajemy ewentualne dane, które potrzebne nam są na przykład do logowania się do aplikacji. Oczywiście wszystkie te pola są opcjonalne, mogą być tutaj podane wartości, lecz nie muszą. Expected results, czyli czego oczekujemy. I ewentualnie nowy krok, add new step. I jeszcze jeden. Tu celowo pomyliłem kolejność kroków, aby pokazać, w jak łatwy sposób metodą drag and drop można tę listę kroków uporządkować sobie zgodnie z oczekiwaniami. Czyli mamy nasz pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok. Jeżeli lista kroków, jej edycja jest skończona, zapisujemy zmiany i od tej pory mamy przypadek testowy wraz z naszą listą kroków. Jeżeli ta lista kroków jest reużywalna i moglibyśmy ją użyć w kolejnych przypadkach testowych, warto ją wyeksportować do pliku CSV i w kolejnym przypadku edycji kolejnego test case'a przy pomocy mechanizmu import zaimportować listę kroków. Wróćmy do naszego test suite. Tu widać już po kolumnie Steps Progress i pasku postępu, który się pojawia, że ten nasz konkretny przypadek testowy ma zdefiniowaną listę kroków. Przejdźmy zatem do drugiego przypadku testowego. Tu możemy sobie zaimportować tę naszą listę przed chwilą wyeksportowaną do pliku. Jak widać, kroki pojawiły się natychmiast. Jeżeli lista wymaga rozszerzenia, oczywiście w każdej chwili możemy dodać tu nowy krok, powiedzmy czwarty. I zapisać zmiany. Mamy 4 kroki. Przejdźmy zatem do kolejnych przypadków testowych i wypełnijmy je krokami. Tym razem już szybciej. Predefiniowana lista kroków z rzeczywistych przypadków testowych. Widzimy 4 kroki wypełnione danymi. Rzeczywisty przypadek. I kolejny test case. Import. I kolejny, tak aż do końca. Mamy zdefiniowane kroki w naszej test suite dla każdego przypadku testowego. Co możemy zrobić w tej chwili? Wcześniej założyliśmy kilka przykładowych wymagań, więc chyba to jest dobry moment, żeby skojarzyć naszą strukturę, nasze przypadki testowe z wymaganiami, które gdzieś istnieją w tym samym projekcie. W jaki sposób możemy to zrobić? Cofnę się teraz do test planu. Tutaj już w test planie możemy zaobserwować, co się wydarzyło pod spodem w naszej strukturze. Widać, że obsłużyliśmy jedną test suite. W tej test suite mamy 6 przypadków testowych, 6 ciągle niewykonanych, ponieważ przed chwilą je utworzyliśmy. Byliśmy w tak zwanej fazie projektowania przypadków testowych, jeszcze ich nikomu nie przypisaliśmy, w żaden sposób nie wykonaliśmy. Nie powiązaliśmy też z wymaganiami, więc kolumna, która nam pokazuje, ile wymagań jest skojarzonych z naszymi przypadkami testowymi, jest pusta. Dobrze.
Przejdźmy w takim razie do wyboru wymagań. Jest to sekcja QA Craft Requirements, przycisk Select Requirements. Otwiera to okienko, w którym mamy wszystko to, co QA Craft traktuje jako wymaganie w dowolnym projekcie w Jira. Musimy sobie znaleźć tutaj nasz projekt. To jest ten QA Craft Presentation. Sprawdźmy, co w nim mamy. Mamy 5 utworzonych wcześniej wymagań. Jeżeli potrzebujemy wszystkich 5, zaznaczamy cały not nadrzędny. Po zapisaniu zmian w tym momencie nasze wymagania już zostały skojarzone z testplanem i możemy zacząć śledzenie pokrycia wymagań testami. Gdzie to zobaczymy? W metrykach na poziomie testplanu oraz na poziomie poszczególnych test suite w panelu Test Coverage Metrics. Widzimy tutaj naszą listę 5 wymagań, które w tej chwili są wyświetlone na czerwono, ponieważ na tę chwilę żadno z tych wymagań nie jest jeszcze skojarzone z konkretnym przypadkiem testowym. Jeżeli zaczniemy to kojarzenie przeprowadzać, to zmieni się kolor prezentacji poszczególnych wymagań na czarny, co automatycznie oznacza, że zostały obsłużone przynajmniej przez jeden przypadek testowy. Wymagania mamy podpięte pod testplan. To jest dobry moment, żeby teraz zacząć je kojarzyć z naszymi przypadkami testowymi. Można to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszym będzie wejście do konkretnego przypadku testowego i wyboru z menu More opcji Add Requirement. Tutaj mamy do wyboru flagę, którą ustawiamy na tak, jeśli chcemy wybierać wymagania tylko i wyłącznie z bieżącej struktury. Ma to uzasadnienie, zwiększa to szybkość działania samej wyszukiwarki. Jeżeli wprost mówimy szukaj tylko i wyłącznie w naszym projekcie, wyszukiwanie jest szybkie. Jak widać, już mam wszystkie moje 5 wymagań wyszukanych. Wybrałem sobie pierwsze wymaganie z naszej listy, podpiąłem pod pierwszy przypadek testowy i w tym momencie wykonałem skojarzenie przypadku testowego z konkretnym wymaganiem. Widać to w tym miejscu, pojawiło się w sekcji Details pole Story, które wskazuje nam na konkretne wymaganie, które jest obsługiwane tym konkretnym przypadkiem testowym. To jest klikalne, więc jeżeli teraz klikniemy sobie tutaj tę labelkę naszego wymagania, przenosimy się automatycznie do tego konkretnego story, gdzie w drugim kierunku widać relacje pomiędzy przed chwilą połączonym przypadkiem testowym. Wróćmy do przypadku testowego i cofnijmy się do test suite i skojarzmy w ten sposób pozostałe przypadki testowe z naszymi wymaganiami. Tutaj już widać w tabelce Metrics, że ten konkretny przypadek testowy, czyli test case 001, został skojarzony z wymaganiem o takim oto kluczu. Pozostałe jeszcze nie zostały skojarzone, więc jedziemy. Drugi przypadek testowy. Dodajemy requirement z bieżącej struktury. Wyszukiwanie może się odbyć po nazwie, czyli po summary tego wymagania, albo po kluczu. Ja akurat pamiętam summary, więc w tym przypadku po summary jest odrobinę szybciej. Poza tym wszystkie summary są ujednolicone, więc podanie 2 pierwszych znaków wyszukuje mi wszystkie utworzone wcześniej wymagania. Kolejny, trzeci przypadek. Połączmy sobie z trzecim wymaganiem i tak dalej. Zróbmy to jeszcze dla kolejnego. Add requirement. Czwarty.
i 5. Jeden zostawimy bez wymagania, albo podepniemy to samo wymaganie pod 2 przypadki testowe. Może tak będzie lepiej. Okay. Add requirement i dodajemy ostatnie wymaganie. Przejdźmy zatem do naszego test planu i zobaczmy, co się wydarzyło. Na poziomie test planu widać już po pierwsze w wierszu dotyczącym naszej test suity, że ta test suita składa się z 6 przypadków testowych i te 6 przypadków testowych zostało skojarzone z 5 wymaganiami. Prezentowany wcześniej test coverage metrics już zmieniło kolor z czerwonego na czarny. W tym momencie widać, że nasze wymagania co do jednego zostały pokryte przynajmniej jednym przypadkiem testowym. Gdyby tu było jakiekolwiek wymaganie niepokryte, dalej byłoby wyświetlone kolorem czerwonym. OK, w takim razie jeszcze przejdźmy sobie do General Metrics. Jesteśmy na poziomie test planu. W tej chwili prezentowałem nawigację, która polegała na tym, że zagnieżdżając się w głąb struktury klikaliśmy issue key, czyli ID poszczególnych obiektów w naszych tabelkach. Kliknięcie powoduje przejście w dół struktury jeszcze raz w dół. Natomiast w górę przechodziłem wykorzystując QA Craft Navigation, który pokazuje nam, w jaki sposób zbudowana jest nasza struktura. Będąc w tej chwili na poziomie przypadku testowego, mogę cofnąć się o jeden poziom w górę w strukturze do test suity, klikając ten konkretny obiekt, lub o 2 poziomy w górę, przechodząc do test planu, klikając ten konkretny obiekt. Istnieje prostsza metoda TreeView, która pokazuje nam, jak jest zbudowana nasza struktura. Tutaj mamy nawigator w formie drzewka. Możemy sobie swobodnie przełączać się na dowolny element naszej struktury, który natychmiast zostaje wyświetlony w głównym oknie. No dobrze, i teraz idąc dalej z naszą strukturą, możemy ją spróbować przypisać konkretnym testerom. Można to zrobić używając normalnych mechanizmów Jiry, czyli wchodzić do każdego przypadku testowego i tam w polu Assignee ustawiać testera, który ma się zająć tym konkretnym przypadkiem testowym, ale możemy to zrobić równie dobrze z poziomu test suity, z poziomu tej tabelki. Jeżeli klikniemy sobie jakiekolwiek pole w kolumnie Assignee, możemy sobie wybrać jednego z naszych przykładowych testerów. Powiedzmy, że to przypiszemy tym 3 testerom. No i teraz po kolei. To dla pierwszego testera, to dla drugiego testera i to dla trzeciego testera. Nasze przypadki testowe, całe 6 sztuk, zostało przypisane już do konkretnych testerów. Na liście ich zadań pojawią się jako te, które należy wykonać. Wszystko zostało wykonane, przypadki testowe założone, kroki przypadków testowych zdefiniowane, wymagania podpięte pod nasz test plan. Wymagania zostały skojarzone z konkretnymi przypadkami testowymi. Możemy w tej chwili zacząć wykonywać nasze testy. Może ja się wcielę w rolę jednego z testerów i spróbuję wykonać te wszystkie 6 przypadków testowych, które sobie zdefiniowaliśmy. Każdy z nich spróbuję wykonać na trochę inny sposób. Pierwszy przypadek testowy. Załóżmy, że wykonamy go przechodząc krok po kroku. Tutaj w kolumnie status dla każdego kroku testowego istnieje możliwość wyboru statusu. Załóżmy, że ten przypadek testowy został wykonany z wynikiem, ten konkretny krok z wynikiem pozytywnym. Widać to od razu na
pasku postępu Steps Progress 33% naszych przypadków testowych zostało wykonanych z wynikiem pozytywnym, 67% jest ciągle niewykonanych. Powiedzmy, że wszystkie 3 zaznaczymy sobie na past. W tym momencie, jeżeli lista kroków została wykonana, wszystkie kroki zostały zaznaczone jako past, failed, blocked i tak dalej, pojawia się automatyczna podpowiedź, która mówi, że wszystkie kroki zostały wykonane. Zadaje pytanie, czy chcemy wykonać, czy chcemy automatycznie zamknąć, automatycznie wytnijcie, czy chcemy zamknąć nasz przypadek testowy. Test result i test case resolution. Po wypełnieniu tych pól nasz przypadek testowy zostaje zamknięty z tym konkretnym przypadku z wynikiem past. Spróbujmy cofnąć się teraz do test suite. Zobaczmy, jak to wygląda. Na poziomie test suite widać wyraźnie, że pierwszy przypadek testowy został wykonany z wynikiem pozytywnym. Przejdźmy w takim razie jeszcze wyżej, czyli na poziom naszego test planu. Zobaczmy, co tam się dzieje w metrykach. Widać, że dla pierwszej test suite 1 z 6 przypadków testowych został wykonany z wynikiem past. Ten pasek postępu w kolumnie TS Progress pokazuje nam, jak wygląda realizacja test case'ów znajdujących się w danej test suite. 1 z 6 wykonany na past, czyli 1/6 paska postępu zmieniła kolor na zielony. To pojedźmy dalej po naszych przypadkach testowych. Weźmy sobie teraz drugi. Załóżmy, że wykonujemy go podobnie jak pierwszy, czyli jedziemy do któregoś kroku. 2 wykonaliśmy na past i ostatni mamy do wykonania, powiedzmy, na failed. Następnego nie wykonamy, ponieważ w tym miejscu się zatrzymaliśmy. Co możemy zrobić? Po pierwsze, albo możemy w tej chwili już spróbować zamknąć ten przypadek testowy z wynikiem failed, albo najpierw, tutaj kolejność akurat nie ma znaczenia, możemy zgłosić błąd do tego konkretnego przypadku testowego. Zgłośmy błąd. Nadajmy mu jakiś priorytet. Powiedzmy, że jest wysoki i stwórzmy. OK. Po odświeżeniu przypadku testowego zauważymy, że pojawił się błąd, który jest podpięty pod ten konkretny przypadek testowy. Jeżeli sobie wejdziemy do tego konkretnego błędu, to widzimy odwrotną relację, czyli błąd jest skojarzony z tym konkretnym przypadkiem. Oba są odnośnikami pozwalającymi nam na łatwą nawigację pomiędzy jednym a drugim obiektem. Co teraz nam pozostało? Zaznaczyliśmy 3 kroki jako wykonane. Podpięliśmy błąd pod konkretny przypadek testowy. Zamykamy przypadek. Tutaj powinniśmy opisać, co tak naprawdę poszło nie tak. A tutaj dajemy test case resolution jako failed. Test case resolution failed, przypadek został zamknięty. Przejdźmy do test suite. 2 przypadki testowe wykonane. 1 z wynikiem past, 1 z wynikiem failed. Idąc w górę na test plan widzimy, że tym razem 2/6 mamy już zaznaczone, 1/3 na zielono i czerwono. 2 przypadki testowe z 6 zostały wykonane. Mamy też istnieje też kilka mechanizmów pozwalających na automatyczne wykonywanie kroków naszych przypadków testowych. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy teraz bulkiem wszystkie kroki zaznaczyć na past albo na failed,
wybierając odpowiednią funkcję z menu nad krokami. Zaznaczyliśmy wszystkie na past. Nasz przypadek testowy w tym momencie jest wykonany. Przejdźmy do kolejnego przypadku testowego. Tym razem spróbujmy zaznaczyć wszystko na failed. Cztery przypadki testowe zostały wykonane, dwa pozostałe zostawię niewykonane. Zobaczmy, co się wydarzyło. Jak widać, 4 przypadki wykonane na przemian past failed, 2 zostały niewykonane, status none. To widać na poziomie test suite. Tu na poziomie test suite widać też informacje, jeśli zostały utworzone błędy do konkretnego przypadku testowego, to mamy informację, ile takich błędów zostało utworzonych oraz czy te błędy są ciągle otwarte. Przed chwilą go założyliśmy, nikt tego błędu jeszcze nie podjął, stąd błąd jest ciągle otwarty. Idąc w górę, analogiczna sytuacja przedstawiona na poziomie metryk test planu. Tu widzimy nasz wiersz naszej test suite. 2 przypadki wykonane, past, 2 failed, 1 błąd zgłoszony, 1 ciągle otwarty, 5 podpiętych wymagań.